Dzień dobry. Dzisiaj będzie o złocie, ale o pomarańczowym złocie, ale nie o takie złoto mi chodziło. Ciekawsze złoto. Dzisiaj nowy temat. Dziś jesteśmy na tym samym markecie, gdzie jest jedzenie i wszystko, ale jest tu bardzo dużo złota. Różnego, ciekawego, ładnego. Polecam. Ma inny kolor jak europejskie złoto, jest bardziej pomarańczowe. No, musicie sobie lepiej iść z kimś go kupować, bo jak go kupujecie sami, to wam cenę zawyżą, jak zobaczą białego. Także wróciłem do naszego złota, do naszych wyrobów. Tak jak powiedziałem, są piękne, jest dużo i to jest w każdym mieście, na markecie, gdzie się sprzedaje, lubią, bardzo ładne wyroby robią i ten kolor mi się podoba. Jest taki, nie taki jak europejski, jest taki bardziej gorący, pomarańczowy. Polecam, kto chce przyjechać, może przyjechać, wybrać, kupić coś innego jak w Europie, a także pięknego, przynajmniej na mój gust. A to są maszynki. Na tych maszynkach oni właśnie wyrabiają różne łańcuszki. Jest także z kamieniami, czyste. Dużo. Te pieniążki to nie ile on zarobił, to jest po prostu kantor. Tu wymieniają też pieniążki. I tak to wygląda. O. Coś się zrobiło ciasno. Jakimś gościem się tutaj przejść nie mogłem, zmieścić. Widzicie, maszynka do wyrabiania różnych łańcuszków wtedy. Jest to piękne. Jest to naprawdę piękne. A tutaj już mamy bez szyby, bez przykrycia, czyli to są już wyroby złotopodobne, ozdóbki bardzo dużo, ale tak samo bardzo ładne, ale już nie złote. Cześć, witam wszystkich. No to lecimy z maczetą po zdrowie. A strach o tym mówić, za drogie żeby jeść. O złocie, potrawy ze złota. Złoto jest jadalne w niewielkich ilościach ze względu na bardzo wysoką cenę, stanowi formę ozdoby wykwintnych dań. Co ciekawe, metal jest obojętny dla naszego organizmu i nie dostarcza mu żadnych właściwości. Nie ma także smaku. Jego obecność w potrawach ma tylko podkreślić ich ekskluzywność. Już w średniowieczu wykorzystywano je w formie ozdoby potraw i napojów. By dać wyraz bogactwu gospodarzy, należy jednak zachować ostrożność. U niektórych osób spożycie złota wywołuje reakcję alergiczną. No wiecie co, ja to złota jadł nie będę, ale lubię złoto. No, ale że mówimy o zdrowiu, odchudzaniu, dobrym samopoczuciu, to wszedłem na temat tego złota, dlatego że wam te filmiki nakręciłem z marketu, ile go tam jest, no nie? Ale chcę coś o zdrowiu powiedzieć. Złoto a zdrowie przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie działa. Wspomaga leczenie łuszczycy, trądziku. Łagodzi depresję, stres. W stomatologii wiadomo, złote ząbki i tamte. No nie? Z ciekawostek, pierwsze monety zaczęto robić w starożytnych Chinach 650 lat przed naszą erą. Oj, jak to dawno było. Pomarańczowe złoto jest dodatkiem miedzi. To właśnie to jest to złoto, które jest tutaj na tym markecie, co wam pokazywałem. Ono jest dodatkiem miedzi, pomarańczowe i ono mi się bardziej podoba jak europejskie, bo jest takie jakby, lubię pomarańczowy kolor, ale ono jest takie jakby cieplejsze. Białe złoto jest dodatkiem niklu. Faraonowie traktowali złoto jako symbol mocy i nieśmiertelności. Czyli mamy coś ze złota, będziemy nieśmiertelni. Pamiętaj, kto jest najważniejszą osobą dla Ciebie. Rodzina, dzieci, wnuki, współmałżonek, towarzysz? Nie. Oni są na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jesteś Ty.
Ty jesteś najważniejszą osobą dla siebie. Bo jeśli ty będziesz się źle czuł, to ci twoi bliscy też się będą źle czuli. Jeśli ty nie zadbasz o siebie, bo się przepracowywał będziesz, a ja byłem pracocholikiem, ja bardzo lubiłem pracować. Od małego. Wszystko, co zarobiłem, to za pracę własnych rąk. To zniszczysz sobie zdrowie, to tamci twoi najbliżsi też nic z tego nie będą mieli. Więc zadbaj o siebie, a później o swoich bliskich. To tak poza tematem. Nieśmiertelni? No tak to dobrze nie będzie. Nas rozbiorą na czynniki pierwsze, organizm, a złoto zostanie. Ono jest niezniszczalne. Ja lubię złoto. Ja zbierałem złoto w Australii z żoną, z synem. Jeździliśmy z klubem, z detektor klubem na złoto szukać po pustyni. To było piękne, piękne przygody. I z tym ono mi się kojarzy. Złoto mi się kojarzy właśnie z pustynią, z przygodą, z ogniskiem, z gotowaniem jedzenia na ognisku. Przywieźć to jedzenie na pustynię, tak jak ja nie jadam takich przetworzonych rzeczy jak chińskie zupki, tylko owoce, warzywa, to też było trudne, więc z żoną my takie różne kombinacje robili. Kupowaliśmy 10 kg jabłek, suszyli. Wziąłem skrzynkę marchewki, to mi później czarniała, to później kozom rzucałem dzikim na pustyni. Ciężko na pustynię dostarczyć dużo owoców, warzyw, jeśli się tam przebywa dłuższy czas. A są tam do kupienia na CPN-ach czy w jakichś tam sklepach, jak się przejeżdża przez jakieś karawany parki, ale są bardzo drogie. No i woda jest tam też droga. Także ja zawsze brałem dużo butelek. Mimo że nie jestem zwolennikiem picia wody, moim zdaniem ona nic nie leczy, nic nie pomaga. To są tylko reklamy, że mamy tak dużo pić. No ale jeśli się chce pić, to powinniśmy pić, a szczególnie na pustyni, na gorącym. Ale dobra, wracamy do złota. Temu wszedłem na ten temat złota, że jak ktoś lubi, czuje się z tym dobrze, to powinien to mieć. Takie jest moje zdanie. Sprawia mu to przyjemność. Relaksuje go. Tak, tutaj przeczytałem przedtem, że pomaga na stres. Niech to ma. Niech każdy ma to, co lubi. Dlatego nakręciłem wczoraj ten filmik na markecie, jakie tu jest złoto, jeśli by ktoś przyjechał. Chętnie się z nim przyjadę na ten market, na inny market, poogląda. Człowiek ma sprawiać sobie przyjemność. Człowiek ma nie żyć tylko pracą, tylko sprawiać sobie przyjemność. Mieszkając w Australii, będąc na pustyni z kolegami, nocami paliliśmy ognisko, opowiadali, skąd to złoto się wzięło, jak to się wzięło. Patrzyliśmy, jak spada gwiazda. Koledzy mówią, tam gdzie ona spadnie, to tam właśnie będzie złoto. Tak, patrzyli w nocy na pustyni, niebo jasne, coś pięknego. I wspominaliśmy sobie te piękne rzeczy. I takie właśnie mam skojarzenia co do złota. Mi się podoba, jest ładne, ale ja, jakbym miał wybierać, ja wolę kamienie jak złoto. Też je zbierałem po pustyni, zresztą ja je wszędzie zbierałem, i w Polsce, i w Europie. Jak byłem na Norwegii kiedyś, to do Polski tyle kamieni wiezłem, że koledzy mówili, jak my wracali, mówią, mieliśmy puściejszym autem jechać, a jedziemy cięższym. Bo jedzenie my zjedli, a ja kamienie wziąłem. Lubię kamienie. Na przykład to jest Taiga Stone. To kupiłem w Wietnamie, chociaż w Australii jest tego kamienia bardzo dużo. Zbierałem go na pustyni. Jak go podniesiesz z pustyni, nawet go szlifować nie musisz. Jest tak piękny. I są duże. Taiga Stone się nazywa. Jest piękny, przyjemny, mi się podoba. Na co mi pomaga? Nie wiem. Ale podoba się mi. O, pomaga mi na to. Tak wam pokażę. Niekiedy kładę go na stole, jak mam już ołupionego kokosa ze skórki, a niekiedy obieram ze skórki, żeby mi się więcej do lodówki zmieściło, żeby był chłodny. To on z dołu jest taki jajowaty, to mi się przewraca, jak go postawię do tego, to mi stoi. Ale co do kamieni, nie wiem, czy to widzieliście, to tu od początku stoi, na tym sobie telefon opiera. To jest też kamień, ten czerwony w środku. To jest szlachetny kamień. Oczywiście z wrażenia nazwę zapomniałem. We Wietnamie my je zbierali z żoną i z synem. Pojechaliśmy do takiego miasta Yung Kian. Tam wszyscy handlują kamieniami. I tam się zbiera te kamienie.
i robią z nich przepiękne wyroby, przepiękne obrazy, sprzedawają je jak i na surowo, tak i szlifowane. Obrazy to, czyli takie drobne kamyczki zbierają i wklejają. Te obrazy są bardzo, bardzo wielkie i bardzo, bardzo ładne. No i to miasto z tego słynie, jest bardzo ładne i polecam go odwiedzić. To się miasto nazywa chyba Yunqian. A jakby ktoś był zainteresowany, to ja wam znajdę i przekażę to. To jest następna dziedzina mojej przyjemności. Chodzić, zbierać kamienie. I wcale mi nie zależy tak bardzo na tych bardzo drogich kamieniach, tylko na tych, które lubię popatrzeć, poszlifować, pooglądać, poustawiać na parapecie. W Australii to na wszystkich oknach miałem na parapecie te kamienie poustawiane. Sprawia mi to przyjemność. Człowiek ma sobie sprawiać przyjemność. Bo oprócz szukania złota na pustyni w Australii, łapania ryb, to właśnie jeszcze te szukanie kamieni to były takie 3 moje hobby. 3 główne hobby, co lubiłem robić oprócz pracy. Praca dawała mi pewną przyjemność. Ja nigdy do gymu nie chodziłem, czyli też mnie trzymała przy zdrowiu. Na dachu się wygoniłem, mi to wystarczało. Ale inne rzeczy też trzeba robić, nie tylko pracować, wypoczywać i sprawiać sobie przyjemność. Kiedy ostatnio sprawiłeś sam sobie przyjemność? Kiedy ostatnio kupiłeś sam sobie prezent dla siebie? Bo pamiętaj, ty jesteś najważniejszy. To pamiętaj o tym, w najbliższym czasie idź, zrób sobie jakiś prezent. Kup sobie coś lub zrób coś lub idź gdzieś lub zrób sobie wypoczynek, zrób sobie prezent. A jak znajdziesz później chwilę wolnego, to napisz mi w komentarzu, co zrobiłeś. Bo kiedyś dawno temu jeden znajomy też nam to powiedział, że mamy sobie zrobić prezent, coś sobie kupić albo coś zrobić tego tamtego. To było w Polsce, to było jeszcze 18 lat temu. I każdy opowiada, co se zrobił, no nie? Ja nie pamiętam wszystkich odpowiedzi, no ale ja powiedziałem, ja byłem na koncercie Metaliki, bo byłem. A drugi kolega mówi, a ja kupiłem sobie nowe zęby do kosiarki. Jak go ten kolega opieprzył, mówi, tyś miał sobie przyjemność sprawić, a nie kosiarce. Pozdrawiam. Ten kamyczek nazywa się rubin. Zapomniałem. Będąc w Wietnamie z żoną i z synem, znaleźliśmy takie butelka 0,30 po wodzie mineralnej, to pół butelki nazbieraliśmy takich drobniutkich tych kamieni. Też nam sprawiało to wielką przyjemność, bo lubię zbierać kamienie. Kończymy na dzisiaj.